Siemano, witam wszystkich. Pompa ciepła w tle. Także czas podsumować sezon grzewczy 2003-2004. Powiem Wam, jakim cudem mi wyszło, ogrzewając dom 120 metrów taką pompą ciepłą plus 2 klimatyzatory, 2300 zł koszt tego ogrzewania. Bo tak naprawdę ten koszt wyszedł mnie 0 zł, będąc starym prosumentem. Ale policzyłem to, jak wychodzi w tym temacie, kiedy stałem się prosumentem, i też policzyłem to, jakbym w ogóle nie był prosumentem, jak daleko jeszcze przede mną, jaka długa droga do niezależności tak naprawdę, bo powiem Wam cieniutko, 30 chyba 7% tylko przez 7 miesięcy sezonu grzewczego pociągnąłem ze swojej energii, resztę trzeba było pobrać z sieci. To wszystko w miarę policzyłem. Także tak, słuchajcie, sezon grzewczy trwał od, ja tak będę się posiłkował, później Wam jeszcze tą kartkę pokażę, trwał od października do kwietnia. Tylko pompa ciepła pracowała przez 5 miesięcy. To mamy od listopada do marca pompa ciepła pracowała razem z klimatyzatorami, a październik i kwiecień same klimatyzatory były na ogrzewaniu domu. Będzie ramka, będzie Excel, wszystko będzie fajnie wyjaśnione i no właśnie, chcę Wam pokazać, jeśli ja mam na dwóch solar trackerach, tam z tyłu są, oho, jednego tylko widzicie, tam są dwa solar trackery o łącznej mocy 8,85 kW, dodatkowo tu jest 2,4 kW jeszcze do niskonapięciowego magazynu energii i jeszcze tam mam 2800 W panele. Jak przez ten okres 7 miesięcy najgorszej, że tak powiem, pogody dla fotowoltaiki i w jaki sposób to mi pomogło, i przez to, że pod solar trackery jest podpięty magazyn wysokonapięciowy, magazyn energii 40 kWh, nominalne użytkowe 32 i pod niskonapięciowy układ jest magazyn 15 kWh, użytkowe 13. W jakim stopniu udało mi się, że tak powiem, no tak jak mówiłem, na swojej energii polecieć, a ile jeszcze musiałem pobrać z sieci, i powiem Wam, bardzo dużo musiałem pobrać i jeszcze daleka droga przed nami. Jak się stary prosument skoczy, to nie będzie ciekawie, ale po kolei, słuchajcie. I tak, słuchajcie, pierwsze co, pompa ciepła 7 kW, powietrze, woda. Ta pompa ogrzewa dom poprzez grzejniki stałym parametrem 36 stopni. Jeszcze na samym końcu filmu będą parametry całego domu i tam do ogrzewania klimatyzacją też piętra, jak to mniej więcej się sprawuje, także na końcu będzie do tego materiał. Druga pompa ciepła, powietrze, tak zwany klimatyzator 2,6 kW, ogrzewa parter, dogrzewa i wspomaga. Ta pompa, tak jak mówiłem, pracowała tylko przez 5 miesięcy. I tutaj z drugiej strony mamy, słuchajcie, jeszcze ładowanie elektryka też będzie. Ile poszło w tym okresie, czy to się było opłacało, czy nie. Tutaj mamy klimatyzator 3,5 kW, który dogrzewa piętro. Teraz chłodzi, bo jest gorąco. Także słuchajcie, co będę przedłużał? Muszę się obrócić, żeby mi widać. Teraz tak, zapraszam do Excela, jak to wyszło w tym okresie czasu, jakie właśnie były koszty wcześniejszych lat i jakie są koszty teraz, teoretycznie licząc. Pomówię, ja jestem w starym prosumencie, instalacje mi się spłaciły, ja nic nie płacę, ale trzeba cały czas patrzeć na to realnie, bo prosument się skończy i no, wiele osób się zdziwi, jak się poprzerzucali na pompę ciepła i inne rzeczy, że trzeba będzie słono płacić, jak właśnie skończą się te wygody. No i zanim przejdziemy do Excela, jak wygląda układ hydrauliczny całego tego. Tutaj mamy do tej pompy ciepła jest wymiennik rurowy, zbiornik 300-litrowy jest jako sprzęgło, no to nie bufor, tylko sprzęgło. Jak widzicie na schemacie mamy pompę ciepła, wymiennik i tutaj sprzęgło, czyli no, zbiornik 300-litrowy. To sobie działa tutaj w jednym ubiegu. Zbiornik pilnuje pompy ciepła przy zadanej temperaturze, czyli że zbiornik rządzi pompą ciepła. Jeśli zbiornik się nagrzeje do 36, się wyłącza, 37 prawie stopni
Jeśli tam spadnie właśnie poniżej 36, pompa się z powrotem uruchamia i to się kręci. A tutaj mamy drugi obieg, czyli pompa obiegowa, leci to na grzejniki, wraca z powrotem. W układzie też jest kopciuch od Biedy, który 2 lata już przepalany tylko jest kartonami. I tak to sobie, słuchajcie, drugi sezon lata bez żadnego problemu. Jest plan na modernizację. Na razie czekam, co wyjdzie z tego dalej. Dobra, lecimy do Excela. A więc zacznijmy od tego, skąd mi się w ogóle do finalnego Excela wzięły dane. Słuchajcie, tu jest podsumowanie całego roku 2023. Ja co miesiąc z tego robię osobne podsumowanie miesięczne. I tutaj, tak jak mówiłem, sezon zaczął się od października. Przeważnie obserwuję pompę ciepła, tą 2,6 kW, ona jest na parterze. Jak widzicie tutaj przez lipiec, sierpień, wrzesień nic się nie działo. Dopiero w październiku zaczęło coś się grzać, w przeciwieństwie do pompy ciepła klimatyzatora 3,5 kW, który jak nie grzeje, to chłodzi, także na okrągło. No ale przyjąłem, że październik to jest start sezonu grzewczego. Dla mnie to by było najprościej. Od listopada już leci pompa ciepła. Jak widać tutaj pierwsze zużycia, takie większe pompy ciepła, resztę to jest bardziej raz na miesiąc albo 2 razy na miesiąc ją puszczą, żeby tylko przemieszać gaz, bo CW grzeje jeszcze jedną osobną pompą ciepła. Także tutaj mamy rok 2023. Teraz przeskoczymy na rok 2024. Mamy 24 i w tym roku wszystko w miarę na bieżąco. Tak jak widać, pompa ciepła, klimatyzator 3,5, 2,6. Wszystko pracowało bardzo ładnie. Tak jak mówiłem, do marca pompa ciepła pracowała. Już w kwietniu nie pracowała, tylko 2 kWh na, że tak powiem, przemieszanie. I tutaj też macie średnie temperatury podane, jakie były, średnia prędkość wiatru. Tutaj też COP średnie, jakie wychodziły z pompy ciepła. Także takie podręczne tutaj są tematy. No i przejdźmy do konkretu, o co chodzi, skąd się co wzięło. I tutaj słuchajcie, mamy konkret, czyli ten właściwy Excel. Jak widzicie, już takie bardzo konkretne obserwacje prowadzę, no już 4. sezon tak naprawdę, od 2000 roku. Pierwsze było ogrzewanie tylko buforami, tutaj nie było jeszcze pompy ciepłą, no w ogóle nie było pomp ciepłej, niczego, tylko same bufory. I co mi wystarczyło z nadwyżki, to poszło, resztę dopalałem drzewem. O to chodziło, żeby właśnie tylko i wyłącznie z nadwyżki ze starego systemu, ze starego prosumenta wykorzystywać. O i właśnie, temat następny. Ja w 2016 roku zainwestowałem w instalację fotowoltaiczną w system net meteringu, tak dobrze mówię, to jest stary prosument. I cały czas liczę po 63 grosze, bo wtedy zainwestowałem w instalację. One mi się oczywiście już wróciły, bo od 2016 roku już praktycznie drugi rok, że tak powiem, zarabiają na siebie cały czas, dlatego liczę 63 grosze. I tak, słuchajcie, drugi sezon, że tak powiem, taki do obserwowania, to było już ogrzewanie buforami pośrednio, faralkami, ale już weszła pompa ciepła monoblokowa. Od tego się zaczęło wszystko. Pompa ciepła grzała jednak przez bufory i dalej miałem do wykorzystania tylko 5232 kWh, że tak powiem, i to wykorzystałem. Resztę musiałem dopalić drzewem 5,8 m3. Także wyszło 3900. Ostatni sezon już tylko tak jak teraz, czyli pompa ciepła 7 kW, do tego 2 klimy i farelka jeszcze bez sterownika czasowego. I tutaj zobacz jaka różnica, kiedy farelka ma sterownik czasowy, znaczy nie ma sterownika czasowego, a ma sterownik czasowy, nie grzeje w nocy niepotrzebnie. No i doszła też mi suszarka do ubrań, także to też zmniejszyło zużycie farelki. Ale jest różnica, powiem wam, ogromna, sam się zdziwiłem. I tak, słuchajcie, w tym roku, czyli tak, farelka 75 kWh, pompa 2299 kWh, klimatyzator 3,5 kW 537 i klimatyzator 2,6 kW 678 kWh. Razem to nam daje
3625 kWh. Opał nie wchodzi w grę już drugi sezon, a 3625 kWh razy 0,63 grosze to jest 2284 zł. To jest tak, że tak powiem, no, żeby ten jakoś wynik wyglądał. Tak naprawdę ja płacę opłaty stałe i 300 zł rocznie, a teraz jeszcze jakieś były odbicia, no to 200 zł rocznie mi wychodzi wszystko tak naprawdę, czyli tu jest 0 zł, ale z drugiej strony jakby przyszło już wykorzystywać tylko i wyłącznie to, co mam z fotowoltaiki i albo płacić nawet za ogrzewanie, no to licząc po złotówce cały sezon oblecieć za 3,5 tysiąca złotych. To nie wiem, po ile teraz jest węgiel, ale nie wiem, czy by tonę węgla kupił. Może by kupił tonę węgla, no daje robota, wchodzenie do kopciucha i wszystko, a tutaj nic mnie kompletnie nie obchodziło. Także nawet w takim układzie, jak ja mam, czyli pompa ciepła, nagrzejniki, z dodmuchu na klimatyzatory, i tak wyszło to bardzo ładnie. A teraz pokażę Wam, już przejdziemy do mnie do bunkra, do magazynów energii i pokażę Wam, jak to tak naprawdę wygląda z tymi magazynami energii i jak ja jeszcze jestem daleko od przetrwania w zimie bez sieci. Powiem Wam, jestem bardzo daleko. Także zapraszam do bunkra. No i temat magazynów energii. Tak jak mówiłem, tutaj jest wysokonapięciowy magazyn energii na ogniwach Tesli od Ewesa. 40 kWh pojemności użytkowej jest 32, bo jest ustawiony na 80%, żeby pracował w tym momencie maj i magazyn jest wiecznie naładowany, bo nie ma gdzie tej energii po prostu wpychać, nie ma ogrzewania. Auto elektryczne jest ładowane z niskonapięciowego magazynu energii. Tutaj jest ogniwa, są LiFe po 4. Pojemność nominalna 15 kWh, użytkowa 13 kWh. Tak jest ustawiony z racji tego, że nie jest balansowany, bo jest układ równoległy, szeregowo równoległy, bez balansera żadnego, jest cały czas układ na testach i mogę używać, no, że tak powiem 80%, bo to by trzeba było w procentach dokładnie policzyć, 13 kWh z 15 użytkowych, ale tak się powinno w miarę magazynów, słuchajcie, używać i te magazyny pracują cały czas, jak widzicie, południowy wschód tej instalacji, bo ten magazyn ma instalację w kierunku południowo-wschodnim, a ten magazyn ma instalację, o tutaj nawet wszystko widać, na solar trackerach, także w każdym kierunku świata. Tutaj widzicie układ wysokonapięciowy, układ niskonapięciowy, całe schematy, jakby to kogoś interesowało, jak to jest połączone, także tak to wygląda. I słuchajcie, ta kartka, która była moją pomocną karteczką, tutaj chcę Wam pokazać, jak daleko, że tak powiem brzydko, jestem w dupie, dosłownie, bo zobaczcie, za ten okres 7 miesięcy, tak mówiłem, 7 miesięcy to jest okres grzewczy, że tak powiem, no, bo tutaj już było dogrzewane klimatyzatorami i w kwietniu tak się skończyło, teraz już słuchajcie, chłodzę, ale 7 miesięcy to jest większe pół roku. Zużycie całkowite za te 7 miesięcy miałem 8213 kWh. Z sieci w tym okresie musiałem pobrać 5116 kWh. Czyli wynik, zobaczcie, ten wynik 3097 kWh to jest energia, którą pozyskałem bezpośrednio albo z paneli, albo przepuszczone przez magazyn energii. To jest tylko 37%, resztę musiałem polecieć z sieci. Rozbić jeszcze to na drobno można, czyli jak było ogrzewanie 3625 kWh, już bym nawet nie pokrył całego tematu ogrzewania tą energią. Dochodzi auto elektryczne, ładowanie elektryka 1380 kWh. Ktoś powie, no to nie ładuj elektryka, kup sobie spalinowego. No ale za spalinowe auto też trzeba zatankować, a ja już, że tak powiem, przerobiłem okres elektrykami od września teraz no do maja, czyli ten najgorszy okres, prawda, zimę, jeżdżąc do końca roku Mitsubishi i Miewem. Z początku roku latam sobie Renault Kangurem, to są stare technologie,
I w Renault tyle mnie ratuje, że w Kangurze, że jest ogrzewanie postojowe, ogrzewanie paliwowe jest i no, jednak jest ciepło. W aucie Mitsubishi miało słabe ogrzewanie, no, ale Mitsubishi poszło, ktoś inny się nim cieszy. I mimo tego, że zużywam, tam było około 28 kWh na 100 km, plus jeszcze tam właśnie to paliwo na ogrzewanie, to i tak mi wychodziło na jedno albo taniej, jak tankując auto w tym okresie czasu. A dodatkowo jeszcze, słuchajcie, mała przerwa. A dodatkowo i się zgubiłem, miałem coś mówić i wyleciało mi z głowy. A właśnie, dodatkowo ten komfort jazdy na krótkich dystansach, bo ja tutaj dużo mam podjazdu szkoły i innych rzeczy. Diesel niestety, albo benzynę też trzeba było chwilę przepalić, żeby zagrzeć w środku i jeszcze większe by było spalanie niż tym elektrykiem. Tak naprawdę tutaj sobie poszedłem w Webasto, suche odpaliłem i było ciepło. Ale no to czyli finalnie elektrykiem wyszło mi taniej jak spalinowym, czyli warto było tankować tą energię jak na razie, bo słuchajcie, właśnie, jeszcze ostatnie na życie poszło 3208 kWh. No i teraz tak, pobrałem 5116 kWh. W tym momencie jestem w starym prosumencie i te 5000 sobie pobrałem z wirtualnego magazynu, prawda? Jakbym przeszedł, czyli jestem w meteringu. Jakby nas przerzucili do meteringu, coś bym tam jeszcze pewnie odskubał od tych 5000 kWh, to 20% niby można odkupić, ale za już resztę trzeba zapłacić, czyli jak tam było 5116, no to ile tam, 4500 kWh trzeba było bezpośrednio odkupić. Licząc, nie wiem, złotówkę, złoty 20 na 7 miesięcy 5000 zł dopłacić, no to już mi się wydaje, że chyba jakiejś takiej tragedii strasznej nie ma, ale to dalej jest dużo, bo to wychodzi. Ile nam to wychodzi? Tak 5000. 7000 by nam wyszło na 7 miesięcy, to 1000 zł miesięcznie. Nie, no to już dosyć spore koszty z ogrzewaniem ze wszystkim. Także albo dalej rozbudowywać cała elewacja, jeszcze fotowoltaikę, albo ja myślę dalej w inną stronę. Tutaj są, schodzę z magazynów energii niskonapięciowy, znaczy niskonapięciowy rozbudowuję, ale wysokonapięciowy na razie ode mnie wylatuje, muszę przejść na większy falownik i powiem wam, no tak, dla mnie to bateria 100 kWh przynajmniej, bo wiem ile w tym okresie czasu przejściowym, ile tej energii jeszcze do sieci mi poleciało, a mógłbym jej użyć, bo później brakowało, bo ten okres przejściowy właśnie ten taki, jeszcze nie zima, ale parę dni słonecznych, parę dni kiepskich i te 32 kWh to było za mało. Także no, większy magazyn i jeszcze trochę tych paneli dolepić. No i może bym się w tych 50% zużycia zmieścił, ale tego nie wiem, póki nie sprawdzę. Będzie wszystko, słuchajcie, na bieżąco. Także i tak mniej więcej wygląda mój dom. Rok budowy 80. Poddasze jak na razie nieużytkowe, nieogrzewane, także nie liczę go. I tak, powierzchnia bez poddasza to jest 165 m2, powierzchnia ogrzewana 110 m2, ogrzewanie realizowane poprzez grzejniki stalowe plus tam 2 aluminiowe, to jest dla pompy ciepła powietrze, woda, stały parometr 36 stopni na to leci. Reszta jest dogrzewana, tak jak tutaj widzicie, Rotenso 3,5 kW, Rotenso 2,6 kW. I tak, styropian 10 cm jest na ścianach, tutaj jest pustak taki zwykły 25 cm, nie wiem, tam pianowy, my to żeśmy nazywali za swojego czasu. Na dole jest też 10 cm jest aż tutaj do poziomu ziemi, później w ziemi jest 3 cm styropianu. Tylko tutaj na dole już jest ścianka podwójna, z zewnątrz jest cegła, od środka jest pustak żużlowy i w środku jest to szczelina dylatacyjna, przez którą wiecznie wieje, ale chyba tak ma być. Dom jest wkopany 1 metr w ziemię i tak, na górze ogrzewane jest 182 metry, o coś mi uciekło, to jest 213 m3, tutaj jest standardowa wysokość, jeszcze dochodzi farelka 800W w łazience. Na dole jest ogrzewane 39 metrów, to jest 82 m3. Tutaj są niższe pomieszczenia i tutaj moja maszynownia i cała reszta to jest 94 m3, które wykorzystuję też do pompy ciepła
do grzania ciepłej wody użytkowej. Także tak tutaj sobie domek mniej więcej wygląda. O, i tutaj jeszcze styropian 5 cm, wylewka plus wełna, to jest na stropie. Także tak to tu wygląda. No tam jeszcze okna mają 25 lat, są dwuszybowe okna plastikowe. No i tyle tak na szybko z tymi parametrami. A tak wygląda piętro, które jest ogrzewane, i ogrzewane i dogrzewane przez klimatyzator, ale to jest specjalnie zrobiony schemat do, że tak powiem, rozprowadzania ciepła przez jeden klimatyzator. Klimatyzator jest umieszczony w korytarzu i rozdmuchuje sobie tutaj śmiało na pokoje. Klatka schodowa jest dogrzewana pośrednio klimatyzatorem 2,6 kW, który jest właśnie na dole. Powietrze sobie fajnie wlatuje. Sanul, część kuchenna jest z tej strony, także kuchnia też generuje, słuchajcie, swoje ciepło. Jak widzicie, powierzchnia ogrzewana tutaj klimą to jest 70 m2. Farelko 5,7 m2 to jest łazienka, ale teraz jak już jest suszarka do ubrań, to ta farelka o wiele mniej pracuje i też jest sterownik czasowy założony, także niepotrzebnie pomiędzy 22 a 5 rano też nie grzeje, czyli jak widzieliście, spadły te zużycia, znaczy akurat w tym materiale to pokazałem, że zużycia drastycznie tej farelki spadły, tak nawet i 3-krotnie. I tak, słuchajcie, tutaj jest klimatyzator, tutaj jest pilot, także temperatura powietrza, które przeleci, tutaj wszędzie się gdzieś pozapycha, albo grzejąc, albo chłodząc, musi dojść do pilota i on tym zarządza. Także to sobie w miarę długo pracuje i nie ma właśnie tego taktowania i tych przerw, a metraż jest tutaj 70 m2, także ma w co dmuchać. I przy okazji tutaj też jest stacja pogodowa. Tutaj mam wyświetlacz ze stacji niepogodowej, tylko to nie jest stacja pogodowa, tylko czujniki temperatury. Jeden czujnik ze stacji tutaj jest centralnie w tym miejscu, drugi jest na zewnątrz, trzeci mamy tutaj w sypialni w rogu i czwarty w pokoju dzieci. Ja widzę, obserwuję sobie, jak się te temperatury rozchodzą i przy grzaniu czy przy chłodzeniu te pomieszczenia, które są coraz dalej, są albo mniej dogrzane, albo mniej dochłodzone, ale powiem Wam, fajnie to wychodzi. W sypialni lepiej mieć chłodno niż gorąco. Tutaj w pokoju dzieci też w miarę jest ogarnięty. Także słuchajcie, tak to wygląda na daną chwilę. No i w tym momencie, co mam więcej powiedzieć? Szczęścia, zdrowia, pomyślności i do następnego.